Z takich ciekawostek mogę Wam jeszcze powiedzieć, że stolica Andory jest to najwyżej położona stolica w Europie. Na wysokości, o ile dobrze pamiętam, 1023 metrów nad poziomem morza. To jest fajna pogoda słoneczna, także ciepełko. Myślałem, że będzie gorzej. Fajnie jest. Andora nie jest w Unii Europejskiej, także nie wiem, jak tam będzie z roamingiem w telefonie. Także może lepiej będzie wyłączyć internet. Chociaż ja mam telefon na kartę. No właśnie, dojechaliśmy do granicy Andory. Wszyscy tutaj się cieszą. Okrzyki radości. Trzeci kraj w ciągu paru godzin. Sacro Principality, okay, acerca de Andorra, es un principado, which means that it's co-ruled by two different countries, lo que significa que está co-gobernado por otros dos países. Stanęliśmy tu dosłownie na 5 minut na szybkie fotki. Taki tu pierwszy punkt widokowy. Możecie już zobaczyć, jak to wygląda. Tam w oddali widać wierzchołki gór, śnieg, ale pogoda jest super, słonecznie, fajnie. Trzeba uważać, żeby tu się nie spierdzielić. Andora słynie ze stoków narciarskich. Tam mijaliśmy po drodze jeden z nich, a tam gdzieś tam w oddali widać pozostałe. Tu taka miejscówka do robienia sobie zdjęć. No widoki fajne, Pireneje. Tak to wygląda. Tam widać chyba te wyciągi narciarskie właśnie, one gdzieś tam i takie resztki śniegu. Delikatnie wieje, ale tragedii nie ma. Yes, that work as a tiny states. Funcionan, digamos, estas 7 parroquias en las que está dividida Andorra como pequeños estados. Each one of those have their own ruler or común. También algunos influencers y youtubers se mudan aquí porque pagan mucho menos impuestos de lo que pagan en sus países de origen. Dojeżdżamy do They have a big community stolicy. of people from Spain, France Do and from Portugal. Laveja. Una gran comunidad. Teraz pan tutaj rozdaje nam darmową mapkę. No za wiele czasu tu nie będzie, 20 minut pochodzimy tu z panem, trochę nam poopowiada, a potem Maps right here. a potem mamy raptem 2 godziny na to, żeby we własnym zakresie jeszcze trochę pooglądać, pozwiedzać. Jedziemy windą. Wjechaliśmy na 7. piętro jakiejś chyba galerii na dach. Tutaj są jakieś punkty widokowe. Tutaj widzę już chyba świąteczny stragan, przygotowania, domki. W Andorze mieszka około 90 000 ludzi, z czego no 60% właśnie tutaj w stolicy tego państewka. I tak naprawdę większość z mieszkańców to są ludzie napływowi z innych państw. Rodowitych Andorczyków tutaj jest niewielu. I zobaczcie, nawet już choinka stoi z bombkami, a przypominam, że dzisiaj jest który?
Dzisiaj jest 19 listopada i choinka stoi. Bombeczki. W Andorze już czuć święta na maksa, proszę tutaj. Tutaj tak widzę, mega nowocześnie, nowo. Same sklepy, butiki, galerie handlowe. Tutaj w Andorze warto zrobić zakupy, bo podatki są niskie, strefa taka wolnocłowa. Tam kolejna choinka, święta w pełnej krasie, tylko śniegu brak. No i jestem tutaj przy słynnej rzeźbie Salvadora Dali. Zegar, taki roztapiający się zegar, symbolizujący podobno przemijanie czasu. Także tutaj on stoi. No rozumiem, że to jest oryginał takiej lokalizacji. Tutaj jakaś rzeczka, mostek. Obejdę w koło ten pomnik, rzeźbę. No z tyłu nic specjalnego, tylko od frontu. Jestem już mega głodny, ale tak naprawdę to mało czasu na jedzenie. No szkoda tego czasu, żeby gdzieś wbijać do restauracji. No bo na zwiedzanie raptem mamy tu 2 godziny, także kurczę, no chyba głodny wrócę do Barcelony, tam dopiero coś zjem, ale tu jestem pod jedną z restauracji, patrzę na ceny. No tak normalnie, no, znaczy normalnie, no pizza 14 euro, 13,95. Tak to wygląda, no ale tu może też cena inna, bo to centralnie tutaj przy tym, przy tej rzeźbie Salvadora Dali. No i wszędzie klimat świąteczny, choinki stoją. O, grupa już się widzę rozeszła, bo to jest nasz tutaj punkt zbiorczy. O godzinie 15:30 mamy tutaj wszyscy się spotkać. Także wbijam dalej tutaj w miasto. Ostatni raz tutaj rzut kamery na ten zegar. Tak naprawdę to do niedawna nawet nie byłem świadom tego, że ten zegar znajduje się tutaj w stolicy Andory. Znałem go tam gdzieś z jakichś zdjęć, reprodukcji, ale nie wiedziałem, że to znajduje się tutaj w stolicy Andory. No tutaj wszystko mega nowocześnie wygląda, taki deptak, pełno galerii, tutaj z elektroniką, telefony. O, możecie popatrzeć jaki tu Samsungi, Galaxy, Sony Xperia, jaka cena, Motorola. Z takich ciekawostek mogę Wam jeszcze powiedzieć, że stolica Andory jest to najwyżej położona stolica w Europie. Na wysokości, o ile dobrze pamiętam, 1023 metrów nad poziomem morza. Jest tu dużo, widzę, sklepów z różnego rodzaju elektroniką, bo tak jak mówię, można tutaj kupić taniej. Do Andory można dostać się tylko samochodem bądź autobusem. Nie ma tu linii kolejowej. Jest to też kolejna taka ciekawostka, coś co wyróżnia Andorę spośród innych państw świata, to, że nie ma tu, państwo to nie ma też własnego lotniska. Jest to największe państwo na świecie, podkreślam, które nie ma własnego lotniska. Pod względem wielkości obszaru chyba 460 km tylko ma kwadratowych całe państewko. No i z tego co pamiętam, jeśli chodzi
Obszarowo to jest chyba 16 na liście najmniejszych państw świata, czyli nie jest aż takie małe. Do tej pory byłem w mniejszych. Byłem na Malcie, byłem w Watykanie, między innymi, które są no, państwa mniejsze tutaj od Andory. No wszędzie perfumerie, jakieś tam restauracje. Może gdzieś coś na szybko, jak będzie jakiś fast food, to coś kupię, coś zjem. O, jest McDonald's. Może do McDonalda, tam szybko serwują. Może mają jakąś wege opcję. Chociaż jakąś kanapkę, burgera bym zjadł. Idę zobaczyć. Ale grzeszę tutaj strasznie, no ale nie ma czasu. Na szybko żarcie z maka, jakiś wege burger, Fanta i frytasy za tam 5,20 chyba euro. Wziąłem na wynos, ale pasuje gdzieś tutaj poszukać jakiejś ławki, trochę przysiąść. No idę cały czas tutaj takim deptakiem mocno komercyjnym. Same sklepy, ciuchy, flaszki, elektronika. Na szybko wrzuciłem coś na ząb, bo mówię, nie ma czasu tutaj na to, żeby gdzieś siedzieć po restauracjach. Także skończyło się na McDonaldzie. Znane sieci tutaj, Ciucholandy, Berszka. Tam widzę Pull&Bear. To samo co wszędzie, co nawet u mnie w mieście w Olsztynie. Tutaj sprzęty, o, kamery. GoPro 12, 13. No ale akurat chyba sklep nieczynny. O, jest i dron DJI. O, jest ten DJI, nowość taka, Neo. No na pewno tutaj taniej, ale tak jak mówię, nie mam na to gabarytów. Bagaż tylko podręczny, także nie przewiozę tego do Polski, nie dam rady. Tu kolejny sklep, też elektronika, biżuteria. A mnie jedynie interesuje sklep z pamiątkami, ale na razie spotkałem ze 3 i wszystkie jest zamknięte, nie wiem dlaczego. Jeszcze młoda godzina, o tu fajne gitarki. Też mam w domu kilka, kolekcjonuję. No ale najbardziej mi zależy na magnesie. Na tym otwieraczu do butelek. A póki co nie znalazłem. Gwiazdki, płatki śniegu. Na wystawach też już ozdoby świąteczne. Kolejna perfumeria. Jest tego tutaj masa, ale już mnie znudziła ta ulica. Widzę, ona jeszcze tam się trochę ciągnie. No jest też i kebab, można zjeść w przyzwoitej cenie. Widzę 5,90 zestaw. Kebab, frytki, napój. Kebaby są wszędzie, na całym świecie. Najszybsze, najprostsze. No i często w sumie może i najtańsze jedzenie. Takim oto sposobem przeszedłem cały ten deptak. Tutaj jakiś kolejny kościół. Teraz odbijam gdzieś tu w jakąś boczną ulicę. Czasu wiele nie ma. Pozostało mi raptem godzina 15. Także za daleko nie mogę się tutaj oddalać. Na pewno te parę godzin, które tutaj spędzimy, no to jest stanowczo za mało, żeby tutaj poznać wszystkie te załuki. Wpadliśmy tak naprawdę tutaj jak po ogień. No ale co zrobić, jest jak jest. Ale główny deptak, główna ulica tu stolicy miasta, stolicy państwa zaliczona. Trochę żałuję, że jak jechaliśmy autokarem, to siedziałem nie po właściwej stronie autobusu, a nie miałem jak przesiąść. Carrefour, wszystko było zajęte, bo po tej przeciwnej stronie były fajniejsze widoki tam na te góry, na te Pireneje. Bo tutaj to jedynie możecie tam daleko zobaczyć
O, tutaj to dobrze widać. Możecie zobaczyć, jak to państwo, jak to miasto jest usytuowane. Otoczone przez góry, przez Pireneje. Takiej trochę wyższej, nowocześniejszej architektury też trochę tu jest. Jak widzicie, tutaj jakieś takie biurowce, apartamentowce się budują. Ten chyba się pnie cały czas w górę, bo dźwig stoi. Tutaj szum rzeki trochę zagłusza to, co mówię. Tam w oddali też takie nowoczesne budynki. O, tam wysoko na zboczu góry widać domeczki. Stamtąd musi być fajny widok. Tutaj bezpośrednio na stolicę. Jest ciepło. Słoneczko świeci, pogoda naprawdę wyśmienita. Także klimat dopisał. Fajnie. Tu po drodze takie widzę, no też już przedświąteczna dekoracja, poustawiane postaci z Disneya. Tam kaczor Donald, tam jeszcze dalej widzę Goofy, myszka Mickey. Idziemy. Kaczor Donald. Walutą obowiązującą, tak jak tutaj w sąsiadujących państwach, czyli na południu Hiszpania, na północy Francja, jest euro. Także przyjeżdżając tutaj nie musicie się bawić w jakąś tam wymianę. Pomimo tego, że jest krajem niepodległym, to jest tak jakby zarządzany po połowie przez Francję i przez Hiszpanię. Zwierzchnikiem, tak jakby chyba, no nie chcę skłamać, premierem tutaj Andory jest Macron, czyli ten Francuz. Sklep z pamiątkami zaliczony, kupiłem to, co chciałem, dosyć fajny, potem może Wam pokażę taki oryginalny w kształcie butelki i otwieracz do butelek z korkociągiem w kształcie butelki wina. No taki magnesik. Cena magnesu tu 2,95 eurasa. Przynajmniej tutaj w tym punkcie, ale już nie chciałem kombinować, bo nie wiem, czy znajdę coś jeszcze, a tu mi się spodobało. Także no, ja tradycyjnie o tych cenach wiem, że macie mnie za Janusza trochę, no ale ja nie lubię wyrzucać pieniędzy w błoto, po to oszczędzam, żeby móc później gdzieś pojechać. Jak jest możliwość kupić coś taniej, dostać taniej, to czemu nie? Tu już świąteczne wystawy. Tutaj na wystawie macie ceny przykładowe tutaj iPhone'ów. Nie wiem, nie znam się, ale tu taki widzę najdroższy 16 Pro Max 512 giga 1515 eurasów. Tu same iPhony. A nie, Galaxy też są. No ale tu takie niższe modele same chyba. I sklep nieczynny. O, i moja ulubiona marka, ulubiona no bo nie za droga, Xiaomi. No ale też tutaj Redmi 13 Pro 249 euro. Tu ten Mix Flip Xiaomi najdroższy 949 euro. To tak orientacyjnie. Nie wiem, czy tu jest jakaś stara część, nie widzę tu w ogóle jakichś starych budynków, starej architektury. To wszystko jest świeże, w miarę nowo wybudowane. Tak te uliczki wszystkie wyglądają, wszędzie tylko sklepy, ciucholandy i inne. Tu jakaś cukiernia, torty, ciasteczka. No i ja liczyłem na to, że uda nam się też zobaczyć to miasto z innej perspektywy, gdzieś z wysoka. No przejeżdżaliśmy co prawda, ale mówię, siedziałem nie po tej
nie po tej stronie autobusu i nie udało mi się tego uchwycić nawet przez szybę autobusu. A ja tak lubię wysokość, no i po prostu chciałem takich zrobić parę panoramicznych ujęć z góry. Sklep narciarski ze sprzętem. Tutaj narodowym sportem oczywiście jest narciarstwo. Jest tych stoków podobno sporo. Chociaż ostatnio też podobno polubili piłkę nożną i nawet ich drużyna gdzieś tam się dostała. Tam piekarnia. Panie na widoku chleb pieką. No i czas powoli się kończy. Zostało mi pół godziny, także wracam tu już w okolice tego zegara Daliego. Tam jeszcze się gdzieś trochę pokręcę. Z internetu tutaj zupełnie nie korzystam. Wyłączyłem w telefonie transmisję danych, no bo tak jak już wspominałem, Andora nie jest w Unii i po prostu by mnie tutaj mocno skasowali. Nie można sobie tutaj jakąś miejscową kartę kupić, no ale to przy dłuższym pobycie, tak jak ja tu wpadłem dosłownie na parę godzin, to nie miałoby żadnego sensu. Święta tutaj na wystawach. Nawet w Barcelonie, w Hiszpanii tego tak nie widziałem. Tutaj zdecydowanie szybciej to ruszyło. Tutaj zobaczcie też popodwieszane już tutaj ozdoby świąteczne. No ale klimatu świąt jeszcze nie ma, bo śniegu zero. Pewnie za miesiąc, bo tu u nich sezon taki turystyczny no zaczyna się trochę później, bo tu wszyscy na narty, tak jak wspominałem, przyjeżdżają. O, pod słońce. Pan przewodnik po drodze nam opowiadał, że czasem na tych stokach oni też tam sztucznym śniegiem sypią, no bo muszą nadrabiać to, co natura nie dała. I tu jestem pod tym takim fajnym mostem, tutaj nazwa Andorra la Vella. Chyba tak to się czyta, bo tam podsłuchałem jak ktoś to wymawiał. Czyli jak jest dwa ly, to jedno się czyta jak J, Vella. Tak samo chyba będzie te paello chyba oni to w ten sposób mówią. No trochę tu się błaźnie, ale mówię, nie znam zupełnie hiszpańskiego. Parę tam słówek kiedyś robiłem jakieś podchody, bo nawet ten język mi się podoba. Brzmi nie najgorzej, tak jak tutaj słyszę. Na pewno jest bardzo przydatny, kiedyś by się pasowało tam trochę więcej go nauczyć, bo duża część świata właśnie po hiszpańsku się porozumiewa. Chociaż tutaj w Andorze językiem urzędowym też jest kataloński, tak jak i tam zresztą w tej Katalonii w Barcelonie między innymi używają języka katalońskiego, który tam z hiszpańskim no ma tam coś wiele wspólnego, ale to są jakby zupełnie inne języki. Helikopter. Ktoś prywatnie sobie przyleciał, jakiś bogacz do Andory, bo takie małe lotniska dla helikopterów tutaj istnieją, ale takiego dużego, typowo komercyjnego dla samolotów pasażerskich, tak jak mówiłem, nie ma. Wracamy do autokaru. Tutaj już nasz parking. Tam cały czas w oddali helikopter mocno hałasuje. Myślałem, że on będzie próbował lądować, a on tam, nie wiem co on tam robi. A może i kogoś tam opuszcza. Może kogoś ratują. Ktoś się zabłąkał tam w tych górach, w tych krzakach. Przylecieli komuś z pomocą.
Wszystko zgodnie z planem, punktualnie, godzina 19. Wróciliśmy w to samo miejsce, z którego wyruszyliśmy, czyli tutaj pod ten dworzec Estacio de Francia. Chyba tak to się czyta. No i tutaj przeprowadzano sekcję, z tego co doczytałem. Na zewnątrz pojawiło się więcej słońca i te promienie tutaj wpadają przez te kolorowe witraże, tworząc taki no dosyć ciekawy efekt.